Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam was na kolejnym filmie. Dzisiaj Jura C5, rok temu była w jakimś serwisie, tak wiem, z zeznań klienta. Natomiast była na problem z młynkiem, ten problem powrócił. Z zeznań klienta mam informację, że zostały wymienione żarna. On w tej chwili, nie będę go już odpalał, ponieważ, zaraz zobaczycie dlaczego, ponieważ no, słabo to wygląda, nie pobiera ziaren, kręci, silnik młynka działa, nie pobiera ziaren. Zapadły pewne ustalenia, zapadły pewne decyzje, ale to za chwilę, więc zapraszam was na kolejną naprawę. Słuchajcie, zapalamy lampy, zmiana obiektywu, a raczej widoku. Dlaczego nie będę go odpalał? Bo już to po pierwsze robiłem, słuchajcie. Drugie, nie chcę go męczyć tym zbiornikiem, który wygląda jak wygląda. Co więcej, odpaliłem go tylko po to, żeby potwierdzić jakby to, co powiedział klient. Ale tu jest ułamany jeden z zatrzasków, już wam pokazuję. Widać, tutaj po pierwsze nie ma już miejsca, w które powinna wejść ten wkręt. Jajeczko, przypominam, ale no nie może tak prężyć. No to powinno się nie trzymać, ale spasować. Dlatego jedziemy z gościem. Przypominam, wkręt jajeczko, wkręt na, nie wiem jak on się nazywa, owalny. Wiecie jak się nazywa fachowo? Ten rodzaj wkrętów z tym łebkiem? Jak wiecie, to powiedzcie. Kręcimy, rozbieramy go, zobaczymy. Podobno przechodził cały przegląd plus wymianę żaren młynka. Ja młynki wymieniam całe, bo ja na młynki daję gwarancję, więc taką mam zasadę. Warto stary, fajny Express model C5, bo chyba nie powiedziałem. Jeszcze zauważcie z flagą Szwajcarii w znaczku. Teraz już tej flagi nie ma. Czemu? Nie wiem, ale pewnie wy wiecie, więc napiszcie w komentarzu. Boki mamy zdjęte. Boki mamy odkręcone, góra. No coś tu pręży, coś tu jest źle złożone, słuchajcie. Teraz mamy tu wkręt, tu już Torx, na odkręcanie najlepiej. Analogicznie, no tutaj, o, jeszcze jeden zawias został, słuchajcie, klapki dużo często się łamią, wystarczy, że wpadnie tam ziarenko, trzeba bardzo na to uważać, bo to delikatnie jest i tyle. Tu mamy odkręcone, to właściwie mamy całą górę odkręconą. Delikatnie, bo czasami tu jest jakiś czujnik do klapki, żebyście nie urwali. Bo potem jest rzeźba. Tacki też się możemy pozbyć. Gdzieś ją damy tu. No to jest coś nie tak, widzę. Co, ściągamy boki. Może ja sobie je położę tu. O matko. Już widzę coś, a zaraz wam pokażę. Smaruje się starsze zaparzacze, zgadza się. Ale nie kićka się tyle tego ulepu, bo widzicie, wszystko jest ulepione już. Im więcej tego smaru, tym więcej on złapie no, opiłków ze szczotek silnika, tak, który napędza ten element. No to jest do mycia, no to jest przesada, to jest grubo przesadzone, ale do tego dojdziemy. Drugi bok, pod warunkiem, że odwiążę przewód. Tak generalnie w miarę czysto. Rok. No to już wiadomo, to co zawsze mówię, te ekspresy wymagają opieki co kilka lat. Trzeba to czyścić. Tu coś eksplodowało, ale to trudno, to się domyje bez problemu. I zaglądamy tu, no bo trzeba też przejrzeć ten ekspres, tak? Wygląda, że był w serwisie, natomiast jest nawalone smaru. Datum. Jakieś kurcze tajnos znaczkos. Tu tylko widzę do posprzątania. Przy membranie jest ok. Pompa jest raczej oryginał. Czerwiec. Raczej bym obstawiał, że to jest 2006, 21 tydzień. Zawsze mi się myli. Tu wszystko, wycieków nie widać. Tu wycieków na grzałce, wykwitów nie ma. Ten element często się tutaj, ten trójnik nazwijmy to, często pada. Zawór wody, poza tym, że jest dokręcony. Tu wszystko wygląda ok. I jeszcze inspekcja uchwytów silnika, czy nie są pęknięte. Tu też wszystko wygląda zdrowo. No trzeba odkurzyć Zyzusia, ale to wiadomo. Młynek. Słuchajcie, dwa wkręty, też bodajże Torx. Te
Zawsze mnie pytacie, to wam powiem. Te nie wiem ile, te 15. Tu są 2 wkręty, żeby tą kopułkę ściągnąć. Na razie je poluzuję. Albo i nie. Tu zawsze jest kawa, więc to nie zawsze chce tak łatwo wychodzić. Słuchajcie, o idzie. Dobra, tylko jeszcze musimy uwolnić. A on się sam uwolnił. A właściwie możemy zdjąć cały. No i mamy dostęp do młynka. Mamy dostęp do młynka, to jest element regulacyjny. Młynek. No co, rozkręćmy go. Nic nam tu nie pozostaje. On jest w ogóle na maksa rozkręcony. Wyciągamy żarno. No i przyjrzyjmy mu się. Światło na 100%, żebyście dobrze widzieli. No, szczerze wam powiem, tu musicie tylko brać pod uwagę, zanim powiem to, co powiem, bo to nie wygląda na nowe żarno. Absolutnie to nie wygląda na roczne żarno, ale mógł być ten młynek zalany. Chociaż mnie klient zeznawał, że on był właśnie na zalany młynek oddawany. No sami powiedzcie, bo ciężko mi się wypowiadać. Wiecie, ja dochodzeń nie będę prowadził, no ale albo był ponownie przylany, albo jest jakaś podła kawa używana, chociaż tu jest w młynku w miarę okej. No ale te ślady rdzy w rok, no podejrzane, nie chcę tutaj nikogo, wiecie, oskarżać, ale jest to co najmniej podejrzane, a sami wiecie z moich filmów, że takie rzeczy się dzieją. Tu wyciągamy młynek, słuchajcie. Ja dzisiaj celowo wybrałem tą Miurę, bo w niej jest już decyzja klienta, że wymieniamy młynek. Plus ten zaparzacz do wyczyszczenia, to za chwilę się tym zajmiemy. Bo chcę zobaczyć, może trochę ciemniej zrobię, bo się świecę jak księżyc w pełni, żeby zobaczyć, jak się mocna dzida na nowym młynku Jury zaparzy. Bardzo mnie to ciekawi, słuchajcie. Więc zaraz wam jeszcze chcę pokazać wnętrze, czyli stożkowe dolne żarno tego młynka, ale to musimy go najpierw stąd wydostać. 3 wkręty odkręcone. Tutaj musimy sobie, nie włączony do prądu, sprawdzamy, wypiąć te 2 wsówki. Czarny obstawiam minus, bo to młynek stałoprądowy, przypominam, znaczy silnik, nie młynek. On się tu już wydobywa. Ta nie chce puścić, złośliwa, tak, jeszcze się tu upewnię. Ach, i jeszcze ten element to jest termik, zabezpieczenie termiczne młynka. O, i w tej chwili nie musimy tego elementu ściągać. No dobra, czekajcie, wysypię z młynka, gubiąc przy okazji sprężynkę tą z kulką, ale to jest stary. No jest tu groźnie, jest tu źle. 100% światła. On wygląda tak trochę jakby znowu został zalany, no i w tej chwili, chociaż może nie, no wiecie, nie będę wyrokował, sami sobie spójrzcie, sami ocencie, jak wygląda to żarno. Wiadomo, ono jest w kawie. Z racji tego, że nie wiemy tak naprawdę, co z tym młynkiem się działo, no to nie będziemy też wyrokować. Te wkręty nam się przydadzą. Czy ten przyszedł z gumkami? Nie, więc też to są amortyzatory, słuchajcie, więc warto je z niego wyjąć. Działamy, mniej światła poproszę. No i będziemy parzyć dzidę, jak to zadziała. No młynek kręci, więc tu wszystko z silnikiem jest ok. No proszę cię, wyjść. Tak, mamy. Jeszcze ta. No i wysypka, wiadomo. Dobra, mamy to. Wysypka nie przychodzi w komplecie z młynkiem. No bo niby czemu miałaby przychodzić? To jest oddzielny element. Tu jest spinka. Trzeba ją trochę podważyć. Czy uda mi się to palcem? Uda mi się. Dobra, to kładziemy tu. Tu robimy rozwałkę. Wysypkę trzeba przeczyścić szczotka. Nad śmietnikiem, słuchajcie. Po co ta stara kawa ma tu być? Chociaż tu jest nad wyraz czysto, muszę wam powiedzieć. Dobra, mamy to? No wiadomo, tu trzeba teraz wjechać odkurzaczem. Nowy młynek z koroną. Cały komplet. Nówka sztuka. Nieśmigana. No to wystarczy go włożyć, mam nadzieję. I przechodzimy do zaparzacza, słuchajcie. No dobra, no. Zaczep jeden, zaczep drugi. Tylko sobie spójrzmy, jak to jest założone. Tym do tyłu. Zaczep trzeci. I ściągamy. Prościej niż się, słuchajcie, spodziewałem.
Więc teraz wkładamy tu. Mam nadzieję, że będzie pasować. No jest to młynek oryginalny, słuchajcie, więc... Tym do tyłu, czy tym do tyłu było? Już oczywiście gościu nie pamięta. No spójrzmy. To nam idzie tak. To nam idzie mniej więcej tak, więc to nam idzie. Coś takiego by było. Dobra. To wciskamy, słuchaj. O, nawet złapało. Teraz tak, biały do plusa. Tu jest oznaczenie dziwaczne. O, plus ma taki, zobaczcie. To jest bardzo ważne. Oczywiście młynek się będzie kręcił w drugą stronę, jakże to zmontujecie. Plus jest takim ząbkiem tutaj. Tu tego ząbka widzicie nie ma. Tu jest taki ząbek. To jest plus. No tak, to jest plus. To idziemy na plus. Czyli tu. A to do plusa pod ziemią. No to wkładamy. To wkładamy. Zaraz wam pokażę jeszcze różnicę na żarnach. Tu coś nie wyszło, dobra. No i powtarzamy. Kręcimy, nie przesadzając z mocą wkręcania. Tu oczywiście nie trafił. Wy tego nie widzicie, ale ja swój błąd widzę. Dobra, weszło. No pilnujcie, żeby wam się wszystkie te wkręty tu wcelowały. No żeby on się trzymał tak, żeby on tu nie latał. No to tylko i wyłącznie o to chodzi. Tutaj mi coś się skrzywiło, więc muszę wykręcić. Okej. Trochę do góry. No i teraz będzie dobrze. Idealnie. Dokręcam. I mamy to. I mamy to. Tego na razie nie będę zakładał, ale chcę wam pokazać porównanie żarna. Zobaczcie. No chyba widać różnicę, nie? Myślę, że zdecydowanie widać różnicę. Teraz wkładamy z powrotem. Fabryczne ustawienie jest namazane w każdym młynku praktycznie. I co? Gdzie ten przewód tutaj plusowy nam poleciał? Siedzi tu. Ofiary naprawy tu. I co słuchajcie teraz tak? Ten klipsik się nie przydał. Tu na razie nic nie ruszamy. Młynek mamy podłączony. Cable management później. No i co trzeba zrobić, słuchajcie? No trzeba wpiąć przepływomierz, który się wypiął. To też ważne. Trzeba wykręcić ten zaparzacz, słuchajcie. A może by go nie wykręcać, tylko zetrzeć ten nadmiar smaru. Spróbujemy? Wiecie, tutaj widać, że robota była zrobiona. Zaparzacz jest czyściutki. To mu trzeba przyznać, nikomu nie ujmując, tylko tu przesada była z tym kitem. To ma być nasmarowane w starszym ekspresie. Nasmarowane są też łopatki, ja ich nie smaruję. No tutaj wiecie co, nie będziemy tego rozbierać. Nie będziemy tego rozbierać. Zetrzemy nadmiar. To jest jakaś wazelina techniczna chyba. Tak mi się wydaje. No bo tutaj była umowa z klientem, że doprowadzimy ten zaparzacz do porządku, ale bez jakichś tutaj specjalnych, z racji tego, że ten ekspres był w serwisie rok temu. No i był robiony serwis, to akurat widać tutaj bez dwóch zdań. Bo tu by tak nie było, słuchajcie, jak jest. No więc tylko tutaj tak trochę podpieścić. A to damy radę zrobić bez wyciągania. Jeszcze te zębatki trochę z tego pyłu wyczyścić. Tutaj nie ma tragedii, no ale już się zbiera, więc tu też przetrzemy. Teraz chyba nie przekręca, może? Delikatnie, żeby tutaj, wiecie, tu są siły dosyć duże. O. Właśnie to powoduje, wiecie, no smar, jak każdy smar, się klei. Ja używam silikon spraya WD, nie WD, CX80 do plastików i gumy i on się sprawdza, ale też staram się w tej jurze, jeśli jest to jura, nałożyć go jak najmniej. Coś podjechało. Trudno, ale już odjeżdża. Też trudno. Dobra. Jeszcze kawałek. Widzicie, ile tego syfu tu jest? Przecież nie ma, wiecie, tutaj nie chodzi o kosmetykę, żeby nie wiadomo co tu uczynić, no ale ten nadmiar zbierzmy. I tak, wiem, słuchajcie, że mógłbym tego
wykręcić. No ale jest jakaś umowa z klientem, musicie o tym zawsze pamiętać. To jest bardzo ważne. Jak oglądacie moją naprawę, to pamiętajcie, że niektórzy się decydują na pewne rzeczy, niektórzy się nie decydują na pewne rzeczy. A za czas serwisu, no to chyba jest oczywista oczywistość, słuchajcie, się płaci, no. Więc im więcej rzeczy tu robimy, tym więcej rzeczy, tym więcej będzie to kosztować. No to jest, jeśli ktoś tego, słuchajcie, nie rozumie, no to aż mi warga pękła. Au! Jak to powiedziałem? No to już jest jego problem, tak? Mamy to wyczyszczone w miarę. I teraz pytanie, ja tu troszeczkę, tylko może zrobię to w taki sposób inaczej niż zwykle. Troszeczkę tu nałożę tego silikon sprayu, ale ponieważ tu już jest jakiś smar, to zrobimy to tak. Na papier, żeby już nie dowalić za dużo, niech on się trochę wchłonie, tylko przesmaruję. Bo to jest bardzo dobry smar, słuchajcie, i to żadna reklama. Po prostu uważam, że jest dobry, bo go używam. I co? I on mi się doskonale sprawdza, słuchajcie. Ja generalnie nie mam problemu z chwaleniem rzeczy, które uważam za dobre, no. Wracamy. No jak to wygląda, słuchajcie, no lepiej. Jeszcze tu troszkę zostało, jeszcze tu podpieśćmy. Nadmiar. Może takiego sobie zrobię tutaj gnoma. O. 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 Wiecie, to ma być nasmarowane, nie zapaćkane, powtarzam. Dobra, czyszczenie, pieszczoty, jakby to nazywać, to później, słuchajcie. Tu nam wejdzie zbiornik, to wiecie co? Powiedzieć wam? Idę przede wszystkim doczyścić to cudo. Nalewamy wody i lecimy z tą dzidą, słuchajcie. No i dobra, umyty zbiornik, no wygląda lepiej, wiadomo, jest teraz mokry, więc nie widać, on pewnie jeszcze jakieś drobne ślady osadów ma, bo... Nie ten guziczek, bo co? No bo tu trzeba dać w chemii popracować, ale ja go umyłem tak z grubsza. Przydała mi się tacka. No raczej. Podamy, o tam widzę ziarenko kawy. Podamy, słuchajcie, już wam odsłaniam. Tylko to sobie zmontuję. Teraz na miarę idzie, bo ruszyłem zaparzacz. Dobra, włóżmy na razie bez tego, żeby go uruchomić. To też jest taki tip, jak nie możecie włożyć tacki. Wyjmijcie sobie ten pojemnik w dziurze. Uruchomcie go. On się ustawi i włożycie. Tylko nie zapomnijcie włożyć. Teraz tutaj nie będzie to stabilne. Chociaż może. O. Coś bym tu podłożył i już będzie stabilne. No trzeba teraz uważać, wiadomo, ale wam się ta lampa odbija w tym cudownie czystym zbiorniku. Idziemy do przodu. Młynka nie musicie widzieć, będzie działał. Bardziej chodzi o to, żeby wam pokazać, jak się parzy kawa, nie? Na początek kawa serwisowa. Żeby nie marnować, bo po ostatnim firmie bez dubli, żeście tak na mnie krzyczeli, że ja jak ten prywaciarz może tą dzidę do kosza wysypywać. I słuszna uwaga, słuszna uwaga. No i co? Jeszcze raz sprawdzam, młynek podłączony, czujnik termiczny podłączony, woda wlana. Ja tu trzymam, żeby tu nic nie gruchnęło. Świeci? Świeci. No to palimy. Jak zadziała, chyba ten trzeba wcisnąć. On się w tej chwili tutaj mrugadełkiem zajmuje. Ruszył. Bzyczy sobie. Coś dosyć długo. Wraca. No, biura się pozycjonuje przy starcie. Wylewka lekko chodzi. A jak wygląda wylewka w środku? Czysto. No, tak jak mówię, on był na serwisie. Ale z tymi żarnami sami widzieliście. No i co? Pyk. Przepłuczasz się? Nic się tu, słuchajcie, nie leje. No tą dziurką lewą trochę słabo, ale to wykałaczka załatwi temat. No dobra. Zmielmy na razie tutaj kawę. Powiedzmy, że chcemy jakąś większą. Pyk. Zasuwa. Zobaczymy, jak wyglądają fusy na fabrycznym ustawieniu. Młynek był pusty. On wykrył, że nie ma kawy. Pamiętajcie o tym, ja nawet o tym zapominam i się dziwię, jak widzicie, że młynek nowy jest pusty. On się musi napełnić kawą.
To jest też odpowiedź, czy pijecie rano świeżą kawę. Połączcie kropki. Młynek był pusty, napełnił się w tej chwili kawą, więc próba numer 2. To będzie siekiera, powiem wam. Ja już to widzę. Wydaje mi się, że jest trochę za cienko. Dobra, złapię tak. W tej brudnej szklance będzie widać cokolwiek. No zaraz parzymy dzidę, jeszcze jedną zrobimy. O, odetkała się druga dziurka. Dobra, nie marnujmy wody. Jest dobrze, słuchajcie. Jest naprawdę dobrze. Zobaczmy, jak wyglądają fusy. A tu, słuchajcie, asekuruję, bo jak to przewróci. Pamiętacie, co mówiłem? Nie zapomnijcie włożyć tego. Wyjmijcie sobie ten pojemnik w dziurze. Tylko nie zapomnijcie włożyć. Jest za cienko, słuchajcie. No nawet nie mam jak wam pokazać. Nie zapominajcie. Jak powiedział, tak zrobił. Dobra. Teraz widzicie, weszło. Ja bym pogrubił. Czyli odkręcamy regulację młynka. Możemy to zrobić bez pracy, jeśli powiększamy. No i go. Na pełną moc. Może już zróbmy tą kawę do czystej filiżanki. Zrobimy sobie, słuchajcie, porównanie. To jest kawa, nie wiem jaka. Biorę z palarni kawę zwaną śrutem, słuchajcie. Czyli to jest jakaś kawa, której skończył się termin, coś nie przeszło testów jakości. Zostawmy ją tu. Teraz będzie jeszcze mieszanka tego śrutu wspomnianego, słuchajcie, z dzidą. Więc dopiero za 2 kawy będzie dzida sauté. To nie omieszkam się jej oczywiście napić. Data palenia 18 stycznia. Świeżyzna. No to go. Na maksa. I tu zerkam, słuchajcie. Bo pamiętajcie, że każda kawa mieli się inaczej. Ja bym tu teraz zdrobnił, bo widzę, że ona... Mocna dzida, pamiętajcie, z reguły trzeba troszeczkę na drobniejsze mielenie przestawiać. Dobra, nie zdradzajmy pięknego widoku. Czysty ręcznik, żeby nie pić potem tego wszystkiego, co było na biurku. Wymielmy jeszcze raz na szybko. Ja wiem, te końcówki bywają długie. To teraz zobaczycie. Przypominam, 10% arabika, 90% robusta. O mailu, o kontakcie, jeśli chodzi o kawę, powiem na samym końcu. No to let the mocna dzida be with you. Będzie to, co ja lubię oglądać. Nie wiem, czy to lampa, nie wiem, może ja ją zgaszę, tą lampę. O! Będzie lepiej widać, słuchajcie. No, ja zawsze mówię, Jura, nowy młynek, wysterowana, a ona taka wygląda, że jest. To taki syrop leci, widzicie? No kurczę, szok. Chciałem to zobaczyć z Jury. Zobaczcie na kolor. W takim świetle i bez światła. Jest taka ciemna. No i tu się dzieje ta magia. Ciekawe, ile będzie kremy, słuchajcie. 2 palce? Nie mam jak pokazać. No prawie 2 palce. Można? Uwielbiam ten widok. No słuchajcie, kawa perfekta. Smacznego. Do tej kawy, i to nie jest reklama, warto wymienić młynek w Jurze, a w mojej 14-letniej właśnie tego wymaga i już mam naprawdę dobrą motywację. Zobaczcie, jak upijam, nie wiem, czy to będzie widać, spróbuję wam pokazać na kamerze. Jak upijam kremę, dołek zostaje. To jest... Widzicie? No masakra. Nie będę oblizywał palca, bo mam brudnego. Dobra, bo przedłużam tą końcówkę jak zwykle. Widać je tu. Zielona. 85% arabika, 15% robusta. Macie na dole napisy, która jest która? O mocnej dzidzie, którą przed chwilą parzyliśmy, już mówiłem. 10% arabika, 90% robusta. Czerwona, 60% arabika,
40% robusta. Mail też jest na dole ekranu, więc śmiało piszcie. I tyle z mojej strony. Wymiana młynka. Słuchajcie, warto te, no mówię, warunki gwarancyjne. Wolę ten młynek wymienić cały. Wymiana żaren nie byłaby może jakoś przeraźliwie dużo tańsza. Na pewno tańsza. Możecie sobie wymieniać żarna we własnym zakresie. Warunki serwisowe dyktują pewne niuanse, o których należy pamiętać. Jeśli się podobało, dajcie lajka, dajcie subskrypcję. Miłej soboty Państwu życzę. Smacznej kawusi, mocnej dzidy na przykład. No i tyle. Widzimy się w poniedziałek na live'ie, na kolejnych filmach. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Prochu ze szczotki, prochu. Słuchajcie, bo jeszcze jak widzicie, spójrzcie, nawet nie zdążyłem dobrze tutaj posprzątać, zdjąć ekspresu do końca, nawet jeszcze go nie wyłączyłem. Prezent, słuchajcie, jakiś prezent, hashtag SPD. To otwieramy. Pani Agnieszka, miło mi Pani Agnieszko. Hashtag SPD, hasło. Czekajcie, żebym ja Wam danych tutaj nie pokazywał wrażliwych, bo byłoby głupio. No rozpakowujemy jak znajdziemy noża. Noża nie znajdziemy prawdopodobnie w tym galimatiasie. No był. Dobra, pudełko to tylko pudełko, jak się okazało. Dlaczego ja nie mam noża? Damy radę taśmę odkleić? Damy. Dobra. Złamała się, ale się sklei, słuchajcie. Świeczka z międzynarodowym znakiem pokoju. No tu pękła, ale jak się ją podgrzeje, to się sklei. Postawmy ją sobie gdzieś tu. Świetna. Idziemy dalej. No, świeczkę w całości przetransportować to nie lada sukces, no ale... Ach, nie po kolei! To ja teraz zrozumiałem. Już skopał. No wiecie, że znacie mnie. Jeden. Zaczynamy od 1. Tej świeczki nie było, słuchajcie. Zaczynamy od 1. O kurna, jakie świetne! Loża szyderców, Discorda, klub z przekreślony Hałderiu, Prywaciarz oszust, Gosza, Fasolka. Jedziemy dalej. Wylot Tekiura, Quake, au! Świetne! Odkurzaczyna. Co tu mamy napisane? Widzicie? Pruszkowski hip-hopowiec. Świetny prezent! Naprawdę, tu jeszcze coś jest. JCH. Coffee Doctor na końcu zauważył. Pająk. Ej, no rewelacja, Pani Agnieszko! Uwielbiam prezenty kreatywne. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No po prostu świetne. Oczywiście nie po kolei otworzył, ale dobra. Podstawkę mamy. Może znowu się tutaj schowam. Strasznie długie to otwieranie. Coraz bardziej się obawiam. Coraz bardziej się obawiam. Cybant pierścionek. Przykleję później tą świeczkę, już nie będę tego robił tu. No! Czy wy to widzicie? Zoom. Pierścień mocy, słuchajcie, sprzątnij tu trochę, chłopie, żeby to wyeksponować. Akurat przy Jurze się to trafiło, czy to jakiś znak? I 4, czyli końcówka. Au. JCH? A, to są wymienne pewnie. How dare you. No, powiem tak. Sikorko, bardzo Ci dziękuję, bo to ksywka na Discordzie Pani Agnieszki. Bardzo Ci dziękuję, nie dostałem chyba takiego fajnego, takiego, w którym widać ile jest włożone przygód naszych wspólnych wszystkich Discordowych, wielkiego elektronika moich. Bardzo dziękuję, aż kurna się wzruszyłem. Słuchajcie. Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrowienia dla ciebie i dla Sikora. Trzymajcie się. Mówił do was Bartek. Cześć.